Riviera Olimpijska. Miejsce bardzo często wybierane przez Polaków podczas wyjazdów wakacyjnych. Miejsce na pewno bogate w piękne plaże, pełne miejscowości wypoczynkowe z hotelami wysokiej klasy. No ale pytanie, co jeszcze? Co można robić na Rivierze Olimpijskiej, jeżeli znudzą nam się już plaże, jeżeli znudzi nam się hotelowe jedzenie? Dzisiaj postaramy się pokazać Wam, gdzie warto pojechać, co warto zobaczyć podczas wakacji na Rivierze Olimpijskiej. Zapraszamy. Pierwszy punkt wizyty w Dionie to Muzeum Archeologiczne. Muzeum, w którym zgromadzono obiekty pochodzące z wykopalisk na terenie całej Riviery Olimpijskiej. W samym Dionie, w Pydnie, w kilku innych miejscowościach, które były zasiedlone w czasach antycznych. Możemy tutaj zobaczyć przede wszystkim rzeźby, ale także na przykład jeden z najstarszych instrumentów muzycznych, tak zwane wodne organy, mozaikę dość dużych rozmiarów przedstawiającą Boga Dionizosa. Sporo złotych ozdób, ale myślę, że najlepiej będzie, jak zobaczycie to wszystko sami. No mam nadzieję, że nie zgorszył Was ten kawałek z latającym penisem na greckiej wadzie. Jesteśmy teraz na terenie już samego miasta Dion. Miasta, a raczej może miasta sanktuarium, należałoby powiedzieć. Jaka jest historia tego miejsca? Według mitu była to pierwsza świątynia Zeusa założona przez Deukaliona i Pyrę po potopie, przez pierwszych ludzi, którzy ocaleli po tej katastrofie. Oni w tym miejscu mieli założyć świątynię Zeusa Olimpijskiego. I faktycznie ta świątynia tutaj się znajdowała. Poza nią było jeszcze też oczywiście kilka innych, ale ta była najsłynniejsza. Tutaj przyjeżdżali królowie greccy, tutaj przyjeżdżali królowie macedońscy. Był tu Filip Macedoński, przebywał tu prawdopodobnie Aleksander Wielki przed swoją wyprawą na Persję. Obok świątyń rozrosło się też miasto, które przetrwało do czasów późnorzymskich. Co ciekawe, w czasach chrześcijańskich, kiedy powstała tutaj katedra, funkcjonowała ona obok świątyń pogańskich i nie było z tego tytułu żadnych animozji z jednej ani z drugiej strony. I w ten sposób to miasto się rozwijało aż do prawdopodobnie IV wieku, kiedy to zostało spalone, kilkakrotnie także zniszczone przez powodzie. I ostatnia wzmianka o Dionie to jest, z tego co pamiętam, IX wiek. Ale to już prawdopodobnie są jakieś nędzne resztki dawnej świetności tego miasta. Same ruiny być może nie są jakieś olbrzymie,
Natomiast terytorium, na którym to miasto się znajdowało, teren całego muzeum, który możemy oglądać, robi naprawdę bardzo duże wrażenie. A druga rzecz to kapitalne wkomponowanie tego miasta, że tak się wyrażę, okoliczności przyrody. To znaczy te świątynie, które możemy tutaj podziwiać, te pozostałości świetnie po prostu współgrają z jakimiś oczkami wodnymi, z łąkami, z trawami, z drzewami. Naprawdę świetnie się to zwiedza. Jeżeli będziecie na Rivierze Olimpijskiej, jeżeli interesują Was takie rzeczy, chcecie zobaczyć kawałek Grecji starożytnej, to Dijon jest punktem obowiązkowym Waszej wycieczki wakacyjnej. Naprawdę polecam i zapraszam do zobaczenia tego, co w Dijonie można obejrzeć. A co dla tych, których na przykład nie interesują pozostałości po starożytności, czy jakieś muzea i tego rodzaju placówki? No na pewno będzie kusiło wejście na Olimp, który widzicie za moimi plecami. I teraz pytanie brzmi, no na ile jest to możliwe? Jeżeli posiadamy w miarę dobrą kondycję, chociaż trochę chodziliśmy po górach, mamy wygodne buty i dużo czasu, to będąc na Rivierze Olimpijskiej warto spróbować wejść na Olimp. Pierwsza podstawowa zasada to oczywiście dobra pogoda, bo Olimp jest dość wysokim szczytem, to prawie 3000 metrów, więc jakby każda zmiana pogody może być bardzo niebezpieczna. Druga sprawa to, tak jak już wspominałem, dobre buty. Możemy wejść na Olimp w ciągu 24 godzin, wejść i zejść oczywiście. Jeżeli wystartujemy spod Litochoro, jest to możliwe, jest odpowiedni ku temu szlak, ale lepiej będzie chyba podzielić sobie to wejście na 2 dni. Wtedy jedną noc spędzamy na schronisku, które znajduje się pod szczytem, a drugi dzień przeznaczamy na samo zdobycie szczytu i zejście do Litochoro. Jest też trzecia opcja, czyli wycieczki, które możemy zakupić w biurach podróży na całej Rivierze Olimpijskiej. Tylko jest jedno ale. Mimo że te wycieczki nazywają się Olimp, to na szczyt nie wejdziemy. Przewoźnik podwozi nas do Prioni, czyli do takiego punktu, gdzie startują wszystkie szlaki turystyczne wiodące na szczyt. Idziemy kawałek do góry, gdzie oglądamy pierwszą stację osiołków. Jeśli jest ładna pogoda, to możemy podziwiać szczyt. Jeśli pogody nie ma, to szczytu nie zobaczymy i na tym nasza wycieczka się kończy. Tak więc co kto woli, co kto lubi. Jeżeli organizujemy sobie wyjazd samemu, to jak najbardziej istnieje możliwość zdobycia szczytu, zdobycia góry bogów.
Jeżeli natomiast decydujemy się na prywatnego przewoźnika, na prywatną firmę turystyczną, no to wtedy niestety możemy zadowolić się jedynie oglądaniem samego szczytu z Prioni. No ale to już pozostawiam do Waszej decyzji, na co macie ochotę, na co będziecie mieli czas podczas wizyty na Rivierze Olimpijskiej. Widzieliśmy Dijon i teraz powiemy sobie jeszcze trochę o innym miejscu, które może zaciekawić, może zainteresować tych, którzy pasjonują się historią, a zwłaszcza historią starożytną. Jesteśmy właśnie w Verginie, malutkiej wiosce, która leży kawałek dalej, poza Rivierą Olimpijską, ale jeśli dysponujemy samochodem albo ilością wystarczającą wolnego czasu, to naprawdę warto tutaj przyjechać. Dlaczego? Dlatego, ponieważ ta mała grecka wioska leży na terenach dawnej stolicy królów macedońskich. Obecnie stoimy w miejscu, w którym znajdują się grobowce najpotężniejszych władców Macedonii. Poza tym oczywiście najpotężniejszym z najpotężniejszych, czyli Aleksandrem Wielkim, ale możemy obejrzeć tutaj grób Filipa Macedońskiego. Filip Macedoński, ojciec Aleksandra, budowniczy Imperium Macedońskiego, ten, który położył podwaliny pod to, co zrobił później Aleksander Wielki, został zamordowany w dość niejasnych okolicznościach, ponieważ nie wiemy tak do końca, kto stał za tym zamachem na życie króla. Podejrzewany jest jego syn Aleksander, podejrzewana jest żona króla Olimpias. No tutaj historycy gubią się w dociekaniach. Wiadomo natomiast, że wykonawcą zamachu, tym, który zasztyletował króla, był młody mężczyzna, którego głównym celem, głównym powodem, dla którego dokonał on owej zbrodni, była zemsta. Zemścił się za to, w jaki sposób generał Filipa Macedońskiego potraktował jego kochanka. A potraktował go w sposób iście barbarzyński, zwyczajnie go zgwałcił, następnie namówił na ten gwałt swoich przyjaciół i swoich służących i doprowadziło to do tego, że ów mężczyzna po prostu popełnił samobójstwo. I ten młody człowiek z zemsty zasztyletował Filipa Macedońskiego. Legenda mówi, że stara wróżka miała kiedyś przypowiedzieć Filipowi, żeby strzegł się wozu. Na sztylecie, którym zabito króla, wygrawerowany był właśnie wóz. Stąd właśnie ta przypowiednia w taki sposób miała się spełnić. Stoimy przed wejściem do muzeum. Muzeum znajdującym się na liście UNESCO. Muzeum, w którym możemy oglądać komnatę grobową, w jakiej złożono zwłoki Filipa Macedońskiego. Niestety nie będę mógł pokazać Wam tego, co znajduje się w środku, bowiem muzeum zakazuje filmowania. Ale powiem jedno, to co oglądamy w Verginie jest naprawdę niesamowite. Warto, naprawdę warto z Riviery Olimpijskiej, z naszych wakacji udać się do Verginy. Możemy wejść praktycznie do samego grobowca, stanąć przed drzwiami do komnaty grobowej, w której leżały zwłoki Filipa Macedońskiego, w której leżały również zwłoki wnuka Filipa Macedońskiego, a syna Aleksandra, zamordowanego kilkanaście lat, z tego co pamiętam, po śmierci wodza, ostatniego potomka wielkiego władcy. Możemy obejrzeć koronę królewską, w którą złożono do grobu Filipa. Możemy obejrzeć jego złotą zbroję. To są naprawdę niesamowite rzeczy. To, co przygotowali tutaj archeolodzy, to, co możemy tutaj obejrzeć, robi olbrzymie wrażenie. Wstęp do muzeum kosztuje 8 euro. Tak jak już mówiłem, dojazd jest nieco utrudniony. Nie ma tutaj bezpośredniego dojazdu autobusowego z żadnej z większych miejscowości. Musimy po prostu szukać na własną rękę. Najlepiej dostać się do Salonik, tam pytać o dojazd autobusowy, ale nie jest to znowu też aż tak daleko. Myślę, że w przeciągu 2-3 godzin spokojnie można się do Verginy dostać i
Naprawdę polecam. Jeżeli podobał nam się Dijon, jeżeli interesują nas zabytki związane ze starożytnością, w tym wypadku oczywiście mówimy o starożytnej Macedonii, to Vergina jest punktem obowiązkowym naszej wycieczki. Drugim miejscem w Verginie, które można zwiedzać, jest Pałac Królów Macedońskich, Filipa Macedońskiego, bowiem, tak jak już mówiliśmy, cała Vergina to teren stolicy owego państwa. Wiemy, albo przynajmniej możemy się domyślać, że to, co odkryto do tej pory, to jest 1% tego, co spoczywa dalej pod ziemią i tego, co dawniej tutaj funkcjonowało. Niestety, no jak widzicie za moimi plecami, w tym momencie pałacu zwiedzać nie można. Z tego, co możemy przeczytać, trwają prace konserwacyjne, więc możemy tylko podejść pod bramę i sobie tę informację przyswoić. No ale mamy za sobą wspaniały widok, wspaniałe greckie, czy może macedońskie góry, do których obejrzenia zachęcam. Kolejna nasza propozycja w wycieczkach z Riviery Olimpijskiej to Saloniki. Najtańsze hotele w eurobiznesie i miasto dotknięte greckim kryzysem ekonomicznym, ale z drugiej strony perełka architektury bizantyjskiej wpisana na listę UNESCO. Miasto o bardzo bogatej historii, miasto o przeszłości rzymskiej, bizantyjskiej, tureckiej i w końcu greckiej. Warto przyjechać, warto zobaczyć te wspaniałe kościoły, te wspaniałe mozaiki. Jesteśmy właśnie w Rotundzie, w jednym z takich miejsc, które wpisano na listę UNESCO. Warto przejść się do portu, warto zwiedzić wspaniałe muzea, warto zakosztować trochę nocnego życia, zrobić zakupy. Polecamy i zapraszamy do Salonik. Zabytków architektury i historycznych pozostałości chyba już wystarczy. Czy zatem w okolicach Riviery Olimpijskiej jest coś jeszcze, co mogłoby zainteresować miłośników dzikiej przyrody? Oczywiście! Jeżeli przyjechaliście tutaj własnym samochodem albo wynajęliście auto na miejscu, to warto udać się na północ Grecji, nad jezioro Kerkinitis. Film o tym jeziorze możecie obejrzeć na naszym kanale, ale dzisiaj powiem Wam trochę o innym, trochę mniej znanym miejscu. O delcie rzeki Anksio, rezerwacie przyrody i rezerwacie Natura 2000, gdzie możecie obserwować wolno żyjące ptaki. Żeby tam trafić, warto przyjechać najpierw do Salonik, odnaleźć Białą Wieżę, ten symbol miasta, i w jej okolicach punkt informacji turystycznej. Jego pracownicy bez większych problemów wskażą Wam drogę do delty rzeki Anksio.
Dojechać tam można autobusem miejskim, wysiąść na wskazanym przystanku, potem odbyć marsz długości kilkuset metrów i trafiamy na przepiękną okolicę, równinę, rozlewającą się rzekę i wspaniały widok na miasto Saloniki. Możemy tutaj obserwować również wiele gatunków dzikich ptaków, kormorany, flamingi, pelikany, także wiele innych. Ale uwaga, może zdarzyć się tak, że w Salonikach zostawimy za sobą piękną pogodę, a nad rzeką Anxio, no właśnie, zobaczcie sami. Zanim zakończymy nasze wędrówki po Rivierze Olimpijskiej, muszę Was jeszcze za coś przeprosić. Niestety do naszego filmiku wkradł się błąd. Otóż zabójca króla Filipa Macedońskiego, Pausaniasz, mścił się nie za swojego przyjaciela, a za siebie, bo to on właśnie został zgwałcony i pobity przez królewskiego generała i jego sługi, a nie jego przyjaciel, tak jak w tym filmiku wcześniej powiedzieliśmy. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe i zobaczymy się w następnym odcinku Librarian on the Road.